Paweł. Dzień dobry. Jechaliśmy przez pustynię 3 dni, 400 km No. i rozcięliśmy oponę na naszym. Komentarz! Komentarz, moi drodzy. Komentarz! Komentarz! Witam, szanowni państwo, w odcinku numer 3 z Mauretanii. Szanowni państwo, Mauretania już na samym początku nas zaskoczyła. Co było? Witam serdecznie. Paweł. Dzień dobry. Hello, my friend Omar. From Nouadhibou, Mauritania. Nabibu. Navazibu. Nouadhibou, my friend. Thank you so much for invitation. Welcome, my friend. Omar, he know Polish language, zna polski język. Dzień dobry. Dzień dobry. Na Polska. No zobaczcie właśnie, koleżka mnie tutaj zaprosił, z czego jestem bardzo szczęśliwy. I co, idziemy teraz trochę ogarnąć miasto. Muszę się przygotować, że tak powiem, do podróży pociągiem. Też u Omara są 2 dziewczyny z Francji. Może się zgodzą, to wam pokażę. Jeśli nie, no to niestety nie. Trzeba to, że tak powiem, akceptować. Zobaczcie, jesteśmy w Navazibu, w mieście, które jest na półwyspie tutaj w Mauretanii. No i tak, i proszę bardzo, no tak to wygląda. No całkowicie zupełnie inny klimat, niżeli to, co dotychczas oglądaliście w poprzedniej serii Sahara Zachodnia. Moi drodzy, łapeczka, komentarz i rzecz jasna, podanie odcinka dalej. To miód na serce i sandały kierownicze. Zapraszam. O, karton się tutaj zaczął walać. Więc co, ruszamy. Zwykła uliczka. Zwykła uliczka. Domy wielopokoleniowe, druty stoją, bo się dobuduje. Aha, tam mieszka kilka rodzin. Proszę, ulica, życie spokojne. Z rana na modlitwę. Tutaj mamy meczet. Tutaj mamy sklep, a tutaj kobietki żebrają po prostu. Żebrają po prostu, tak, z rana modlitwa była. Na robocie, żebranko i później na chatę. Mój kolega nieco tak sceptycznie podchodzi pod kręcenie filmów, bo się trochę boi. Mówi, że on nie chce poruszać ciężkich tematów i ja to w zupełności rozumiem, bo te filmy nie docierają do 100 osób, tylko niekiedy do 100 000, a nawet i więcej. I w zupełności rozumiem, że ludzie w dzisiejszym świecie coraz częściej, moi drodzy, boją się, jak ktoś wyciąga kamerę. Zobaczcie, telefony. Omar, what is the price? This is iPhone 12. Hi, guys. 60 gig, 64, 128. 250 euro. 250 euro. So, is 12? iPhone 12? Yeah, 12. To jest 12, iPhone 12, 1000 zł. Ale drogie. This one is 11. 11. Yeah, this one is 11. This one is 11, 1000 zł. Merci beaucoup. 1000 zł za telefon tutaj. W sumie u nas też chyba po tyle chodzą. Elo mordo. Mercedes C220. Koszt w Mauretanii 2000 euro. I teraz zobaczcie, taki stan. A jak będzie lepszy stan? Drożej. 15. A jeszcze lepszy? Jeszcze drożej. 20 000 złotych, moi drodzy. Powiem wam, że jest naprawdę grubo. Tutaj z tymi autami, ale zobaczcie ile aut, co? Dużo. Co, będziemy jechać taksą? Szukamy karty. Koleżka się do nas przykleił, ty. Powiem wam, że w takich krajach to trzeba mieć naprawdę łeb na karku z każdej strony, bo
Bo naprawdę, no tutaj ogarnąć coś to trzeba po prostu, wiecie, no 15 poziom negocjacji. Zobaczcie, ile Omar już negocjuje. Polish Power. PL. Polish Power. I Mauretania. Kurde! Zobaczcie. WS074C. Polska. Witam serdecznie. Kurde, co za życie. Witamy serdecznie. Skąd to się jedzie? A wraca się, już byliśmy w Gambii, O, proszę. Burkina Faso i taki... Z Polski? Z Polski lecicie? No, I takie kółko. takie kółeczko. Co się stało z maszyną? Bo widzę, że tutaj coś nie domaga. Jechaliśmy przez pustynię 3 dni, 400 km No. i rozcięliśmy oponę na czymś, nie wiem, na skale. No i było kilkadziesiąt kilometrów bez powietrza, doturlaliśmy się Kurczę. tutaj i próbujemy naprawić, ale niestety technicznie tutaj słabe Ciężko. warsztaty mają, bo potrzeba nam to zgrzać na gorąco łatką, a No. tutaj no, Skąd w Polsce? Siedlce konkretnie, Siedlce? dokładnie. O matko święta, jestem siemiatycze. Kurde, to ziomal. Witam serdecznie. Ile zajęło przejechanie z Siedlec do 2 tygodnie. Burkina Faso? 2 tygodnie? 2 tygodnie. Znaczy 2 tygodnie do Dakaru lecieliśmy. Do Dakaru. A później już... O, to szybko przelotowa. Co? Ile dziennie kilometrów? No to różnie, raz było 1000, a raz było i 200-300. Wow. Szacun. Krzysztof, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy Pozdrawiam, jak Siedlce. to daleko. Dzięki i mam nadzieję, że motocykl będzie naprawiony i będziecie mogli kontynuować. Trzymajcie się, pozdrów koleżkę. Na razie. Zobaczcie, jaki świat mały. 2 Polaków wracają do Polski już. Są na tym, kapcia złapali. No ale dobrze, no, ogarną sobie. Niech im szczęście dopisuje. Pozdrawiam was serdecznie, moi drodzy. Chłopaki z Siedlec. Moje strony. Pójdziemy teraz jeszcze, kupimy trochę jedzonka. Jakieś owoce, coś do zjedzenia. Ogólnie, żeby sobie poszamać, bo wczoraj zaniedbaliśmy temat. No więc tak, więc trzeba trochę to nadgonić. Patrzcie na to. Jaka reklamowa. Ziomek mi zapodał taką. Kiedyś moja babcia na Podlasiu, jak chleb kupowała i jeździła na zakupy, to w takiej reklamówce. Naprawdę, przypomniało mi się dzieciństwo, szanowni państwo. Kupiłem sardynki, banany, chlebek i jogurt. U mojego koleżki jeszcze śpią 2 Francuzki, które podróżują tymże autem. No i niestety 2 czy 3 dni temu zapomniały zamknąć autko z tyłu. Drzwi po prostu zapomniały zamknąć, tak się, bo to jest taka dzielnia. No zobaczcie, tutaj takie domy są, no powiedziałbym, bogatsze, nie? I zapomniały tutaj zamknąć. Gość szedł, bo tutaj naprzeciwko jest kamera. Gdzieś tutaj jest ta kamera. Szedł i sprawdził, czy otwarte, czy zamknięte. No i niestety było otwarte. Weszli, zabrali plecak, pieniądze. No i siłą rzeczy okradli ich, nie? No i tam dużo pieniędzy straciła w tym plecaku. I niestety policja, taka wiecie, zrelaksowana, no. Dzień dobry Omar! Everything is good, bro! Whee! No, więc policja jest zrelaksowana na tyle, że na razie się nic nie dało ustalić. Ja idę coś zjem i odpocząć trochę. No, sardyneczkę zjedliśmy, trochę buły. Tutaj salon, tutaj wyjście, tutaj wejście na kolejną kondygnację. Taki bajzel trochę. No, a tutaj jest miejscówka, na której ja śpię. No, więc kurczę, naprawdę spoko. Naprawdę spoko. No i szafeczki na klucze. To wygląda trochę jak miałoby być hostelem. Na moje szczęście. Bo jest szafka z kluczem, więc mogę tam swoje rzeczy po prostu pochować. No, więc tak się tutaj w Mauretanii, że tak powiem, ustawiłem. Tutaj się ładują rzeczy. A wiecie, jaki jest ogromny plus bycia... Patrzcie na to. Zamykanie drzwi kluczykiem od auta. Bo klamka zniknęła. Wiecie, jaki jest plus tego, że jesteś u lokalnych, przy lokalnych, z lokalnymi, blisko lokalnych?
taki, że wiele rzeczy jest po prostu łatwiej ogarnąć. Naprawdę, życie w podróży, blisko lokalnych, staje się znacząco prostsze. Raz jeszcze zabieram Państwa w miasto. Idziemy na cmentarz, bo cmentarze lubimy, cmentarze dużo mówią. I dzisiaj jest taki dzień, w którym ludzie powinni być na cmentarzu, dzielić czas z tymi, którzy odeszli. No więc jestem ciekaw, jak to może wyglądać. Pójdziemy, zobaczymy. Dzisiaj jeszcze trzeba załatwić kartę SIM i tyle. I przygotować się na jutrzejszą podróż pociągiem przez Saharę. Będziemy jechać pociągiem, ale o tym jeszcze na kolejnym odcinku Wam po prostu powiem, bo ten odcinek jest poświęcony miastu, więc skupmy się na mieście, na życiu, na tym, jak wygląda codzienność, ale nie tylko codzienność, ponieważ i tradycja, aspekty religijne tutaj w Mauretanii, jak wiecie lub nie, w większości krajów afrykańskich, włącznie z Marokiem, przepraszam, jakim Marokiem? Z Mauretanią, łącznie z Mauretanią, wszystko tutaj odbywa się zgodnie z porządkiem kulturowo-religijnym. I to widać na prawo i na lewo. Porządek porządkiem, ale hajs trzeba zarabiać. Wiecie, jak Polacy zarabiają? Nie tylko Polacy, bo Litwini też. Zaraz ja Wam powiem. Robią tak, że kupują Mercedesa takiego starego, niezależnie w jakiej kondycji, ale kupują go, załóżmy, za 1000 zł, za 2000 zł, za 3, za 5 i jadą tymże Mercedesem całą drogę, salam alejkum, całą drogę jadą załóżmy z Polski do Mauretanii, żeby go najzwyczajniej sprzedać 5 razy drożej. Ja już Wam wspominałem o tym biznesie aut. No i tutaj te Mercedesy, one schodzą jak świeże bułeczki. Za 20 000 złotych, za 25, za 30. Dlaczego? Ponieważ, moi drodzy, ogólnie te Mercedesy są praktycznie nie do zajechania. W sensie one są do zajechania, ale nie tak szybko jak te nowe auta. Zobaczcie, gdzie nie spojrzysz, stoi Mercedes. Jakaś 190. No ten ładny, ten jest podniesiony, więc na warunki takie, powiedziałbym, pustynne i półpustynne, idealny. Chaty ogólnie bardzo takie tradycjonalne. Czarinek mało, bardzo spokojne. Teraz też jest, zobaczcie, to jest takie, powiedziałbym, surowe miasteczko. Salam alejkum, sawa. Takie surowe miasteczko na Saharze. To jest przykład tego, jak powstaje infrastruktura. Salam alejkum, powstaje infrastruktura w tych rejonach. Ciekawe jest to, że bardzo często ludzie ze wsi przyjeżdżają do miast, tak jak tutaj do Nava Dibu, ja to nazywam Nava Zibu po angielsku, żeby znaleźć pracę i przywożą tak jakby brak tej edukacji, co się przejawia tym, że to miasto wygląda bardzo chaotycznie. Jest bardzo dużo też śmieci, ale to, że jest dużo śmieci, też może wynikać z różnych, moi drodzy, pobudek. Brak edukacji, jedno, i tej świadomości, a druga kwestia to jest niewydolny system zarządzania odpadami. Lokalny sklepik. Proszę zobaczyć, rybkę można kupić, kurczaka tutaj, a to jest rybka wędzona. Salam alejkum. Wędzona ryba. Patrzcie, ile much. I powiedzcie mi, moi drodzy, że te muchy jajec nie składają. Można by było dyskutować tutaj. Ciekawe jest to, jak mieszkają. Ponieważ to nie jest tak, że w takim dużym domu mieszka jedna rodzinka. Oczywiście może się zdarzyć, jeśli jest zamożna, ale z reguły jest tak, że w domu takim jest, załóżmy, 8 pomieszczeń i załóżmy, córka wyszła za mąż, więc takie jedno z pomieszczeń już wędruje dla córki. Już wędruje dla córki. Dlaczego? No po to, żeby z mężem miała ten swój kąt i żeby mogła dzieci spłodzić. No i w takim pokoiku na przykład rodzinka taka mała się mieści, 4-5 osób.
i w drugim kolejne, i w drugim kolejne. Łatwiej się żyje, rachunki tak nie przytłaczają, jedzenie tak nie przytłacza, ta cena jedzenia, nie marnuje się tak jedzenie, bo dziecko zawsze zje, wiadomo. Zobaczcie na to, jest to drugie co do wielkości miasto w Mauretanii, a wygląda jak z filmu, jak z Mad Maxa. Naprawdę, robi wrażenie ogromne. Wciąż na mnie również, pomimo że już w życiu widziałem trochę podobnych miast, no dużo w sumie, ale wciąż robi to na mnie wrażenie, na tyle, że jestem poniekąd zahipnotyzowany tym takim chaosem i pewnego rodzaju porządkiem, który to wszystko w jakąś taką całość skleja. Kolega renówką jedzie, ta renówka to na słowo honoru, na tak zwaną taśmę się trzyma, ale jedzie. Barany, owce. Owiec to nie, czekajcie. No i właśnie, to jest pytanie. Czy to owca, czy to koza? Owca, powiedziałbym, owca. Owce przy chacie. No żeby daleko nie chodzić jak potrzeba, nie? Ten mur to nic innego jak cmentarz. Jesteśmy w dobrym miejscu, tylko musimy teraz wejść na cmentarz. No i znaleźć to wejście, a to nie będzie już takie hop-siup, bo to nie jest takie oczywiste. Tam jest jakieś wejście po lewej, ale tutaj podpytam zaraz Pawła. Kiedy rynek wymaga od ciebie Mercedesa, to wiedz, że części zamienne też od Mercedesa będą tanie. Jeśli wszyscy jeżdżą Mercedesem, no to po prostu naturalna kolej rzeczy. Kolej rynku. Jeśli dużo osób używa tego, co wszyscy, no to po prostu będzie łatwiej dostępne, no i tańsze. Dobrze. Wejście znalezione, drzwi otwarte, co nie jest takie oczywiste. Na jednych cmentarzach drzwi są otwarte, na innych są zamknięte. Widok? Mistrzostwo, moi drodzy. Stricte muzułmański cmentarz charakterystyczny dla rejonów pustynnych. Użycie kamienia, płyta, gdzieniegdzie, coś murowanego, jeśli bogatsza rodzina, trochę cegły, trochę piachu, znaczy trochę dużo piachu. Co tam, mordo? Witam. Czasami jest tak, szanowni państwo, że wyganiają mnie z cmentarzy. Pytają, muzułmanin? Ja mówię, nie muzułmanin. No to do widzenia. Oczywiście ja się nie daję wyprosić, bo uważam, że cmentarze są dla wszystkich. No więc poniekąd jest troszkę walka. Salam alaikum. No. But many friends Muslim. Tutaj kolegi mama spoczywa. Mekka, Medina, Tutaj kolegi mama. Alhamdulillah. Allahumma arhamha wa fillah wa tajawaz anha ya arhamar rahimin. Święty spoczywaj w pokoju. Tak jest tutaj. Zobaczcie, dzisiaj przychodzą i tam jeszcze widać. Przychodzą się przywitać, pomodlić. Szukran. Pomodlić. Zwróćcie uwagę, wszystkie są skierowane w kierunku Mekki, Medyny. Kto ogląda kanał, kto śledzi bacznie odcinki, ten wie, że pochówek muzułmański, pochówek w islamie jest zupełnie inny od tego, który mamy w chrześcijaństwie. Czym się różni? Tym między innymi, że nie stosuje się, moi drodzy, tutaj trumny. Owija się ciało i tutaj na ciało najlepiej, żeby się nie sypało ziemi przy pochówku. Co zatem się robi? Robi się taką półkę w ziemi, kładzie się na boku, rzecz jasna, ciało i przysypuje się tak, żeby owej półki piasek nie dotykał. Ciekawe miejsce. W środku miasta. Miejsce w środku miasta. Zobaczcie, jaki ogromny szacunek, nieponiszczone. Śmieci tyle o ile, jakieś reklamówki, które niestety wiatr przywiał, ale z ogromnym szacunkiem i poszanowaniem. Trzeba to
przyznać. Przychodzi mi na myśl takie pytanie, czy budowanie, czy tworzenie cmentarzy w środku miasta, gdzie może być woda podziemna, w sensie, no nie zawsze jest, wiecie, tak jakby wodociąg miejski, gdzie czerpie wodę z ujść podziemnych, czy to jest dobry pomysł, że tutaj po prostu chowa się ludzi w mieście? Ciekaw jestem, co o tym myślicie. Może ktoś będzie mógł się wypowiedzieć bardziej merytorycznie w tym temacie niż ja. W każdym razie, no ciekaw jestem, czy to rozsądne. O tak, tutaj jakiś fan motoryzacji pewnie z Mercedesa. Nie wiem, co to jest za część, chyba skrzynia biegów, ale mogę się mylić. Skromnie wygląda. Często i gęsto w wielu krajach muzułmańskich jest tak, tablica nagrobna skierowana w kierunku Mekki, Medyny i w nogach jeszcze dodatkowa tablica, która ma zapisek z Koranu, cytat z Koranu. Jednak tutaj nie widzę takiego zabiegu, co jest dość ciekawe, bo na przykład w Algierii już taki zabieg jest stosowany. Zobaczcie, islam islamowi nierówny, ponieważ z prostej przyczyny, ponieważ wpływ tradycji lokalnej na odbiór religii. To nie jest tak, że islam jest wszędzie taki sam. Pamiętajcie, religia to jest kwestia interpretacji plus tradycji na bazie kultury. 40% ludności, którą widzimy, to Haratyni. Ludność rdzenna, którą na przykład widzicie tutaj po lewej stronie od mojego kolegi. Salam Messi. A nie, tutaj akurat bym nie powiedział. Tutaj akurat bym powiedział, że nie, pomyliłem się. Słuchajcie, to nie są chłopaki, to nie są Haratyni. Haratyni to są ciemnoskórzy ludzie, których tak po prostu widzicie na odcinku. To są, moi drodzy, dziewczyny będące Haratynkami, a to są Maurowie, czyli nic innego jak mieszanka Berberów z Arabami. To jest dopiero ciekawe, jaka tutaj jest mieszanka etniczna. Fulani oczywiście też są i jeszcze inne grupy etniczne. W każdym razie jest to naprawdę ogrom przeróżnych dialektów, przeróżnych wierzeń, przeróżnych, moi drodzy, tradycji. To jest bardzo ciekawe, jak to się wszystko tutaj ciekawie łączy. Tutaj na przykład mamy właśnie przykład pana, który reprezentuje tą rdzenną, czarną ludność Haratynów. Pytanie za 100 punktów. Czy wszyscy tutaj znają język arabski? Odpowiedź brzmi nie. Większość z ludzi mówi tylko i wyłącznie w języku francuskim, co jest dość ciekawe. Nawet ludzie religijni nie znają arabskiego z reguły. Zdziwienie totalne, bo zawsze myślałem, że wiecie, jak są religijni, to znają arabski. Frazy jakieś poszczególne, te, które się wymawia w modlitwie, może i tak. Czasami nawet nie wiedzą, co oznaczają te frazy. Salam alejkum, tutaj uśmiech. O, i to jest mieszanka Barbera i to jest mieszanka, moi drodzy, Araba. Tak jest? Merci? Jest. Merci beaucoup, merci. Merci, Sabu. No właśnie. Zobaczcie, jak to jest pięknie w ogóle pomieszane. Gra. Tak jest, jeszcze. Tak jest, wszyscy tutaj. No, tutaj. Sawa? Mój Co wy tam jesteście, czy nie jesteście? No, jesteście? Komentarz, moi drodzy. Merci, szukran. Kochane dzieciaki, słuchajcie. Dzieciaki są kochane na całym świecie. Na całym świecie moje kumple. Merci. Dobra, jeszcze raz. Proszę zobaczyć, jaka rezydencja z palmami. My przejdziemy tędy. Będziemy się kierować małymi krokami na spotkanie z Omarem, ponieważ umówiłem się z Omarem, że żeby pomógł mi kupić kartę. Ciekawostka związana z kartą SIM jest taka,
że kupienie jako turysta samej karty to jest 50 zł. Karta SIM 50 zł, uwaga. Do tego też internet, no to trzeba naprawdę, żeby kupić 10 gigabajtów i kartę SIM, to trzeba wydać około 100 zł. Dużo, nie? Naprawdę bardzo dużo. Ale trzeba też zaznaczyć, że internet jest od niedawna wręcz tutaj powszechny w Mauretanii. To nie jest tak, że internet jest wszędzie. Od niedawna. Omar mówi tak, Tomek, 5 lat temu nikt nie myślał o smartfonach. Nie masz smartfona, nie masz na czym odebrać tego internetu za bardzo. No więc taka sytuacja, to wszystko spokojnie idzie z duchem czasu. Modlitwa aktualnie trwa, a z drugiej strony, żebyście też mieli pogląd, jeśli masz rezydencję tutaj, jesteś mieszkańcem Mauretanii, no to nie płacisz za kartę SIM 50 zł, tylko 5 zł. Więc ogromna różnica. Merci. Tutaj przez ulicę trzeba przechodzić z włączoną kamerą, moi drodzy, żeby nie pierdyknęli, nie? Ogólnie rzecz biorąc, salam alejkum, ogólnie rzecz biorąc, ujmując, tak już w takim podsumowaniu, to jakby się nie patrzyło, to kraje arabskie, kraje arabskie, no poniekąd kraje arabskie, bo są przeważające w Afryce, chciałem powiedzieć ogólnie o krajach afrykańskich. Jak się nie patrzy, to rządy tworzą tak politykę wizową, aby doić, moi drodzy, przyjezdnych turystów. Ja wiem, że zaraz powiecie tak, okej, kierowniku, ale przecież turyści mają na to pieniądze, ty masz na to pieniądze. Tak, i to jest prawda. I jednak z drugiej strony, stawiając vice versa turystów, którzy przyjeżdżają z Afryki do Europy, no to oni też mają na to pieniądze, bo nikt, moi drodzy, zobaczcie, gra w kulki, bo nikt, moi drodzy, biedny nie podróżuje z Afryki do Europy. No i w Europie jest to ustandaryzowane. Gdybyśmy wprowadzili wyższe opłaty dla turystów z Afryki, nazwaliby nas bez najmniejszych ogródek rasistami. Więc kiedyś ktoś powiedział, że rasizm działa w jedną stronę i poniekąd jest to prawda, kiedy spojrzymy na aspekty, które przed chwilką poruszyłem. Nie mówię tego wam po to, żebyście czuli się gorzej w odniesieniu do krajów afrykańskich. Mówię wam tylko, jak jest. I tego nie da się przeskoczyć. Tak będzie przez kolejne prawdopodobnie 50 lat, a może i 100. Może za mojego życia się to nie zmieni. Taka jest niestety zasada, takie są realia i no nie zmienimy tego. Słuchajcie, idę spotkać się z Omarem, ogarnąć kartę do telefonu i nieco przygotować się na jutrzejszy wypad przez Saharę. Nie wiem, ile tam kilometrów będę jechać, 500? To jest kawał drogi, który będę chciał wam zrelacjonować, pokazać od środka, jak wygląda. Zobaczcie, jak ten ziomek ubrany, gruba kurtka, spodnie długie, turban na głowie. No tutaj zimna to się naprawdę boją, bo to nie jest normalne dla nich. No więc pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, moi drodzy, komentarz, rzecz jasna. No i oczywiście poczta sandałowa, żeby odcinek szedł dalej. Salam alejkum, hello guys, żeby odcinek szedł jeszcze dalej. No więc taka sytuacja. Trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie, kłaniam się z Mauretanii. Buźka.